Podczas dzisiejszego krótkiego spaceru łącznikiem falenickim ani razu nie opuścimy granic administracyjnych Warszawy. Ale gdyby na tę samą trasę wybrać się na przełomie XVIII i XIX wieku, to zaczęlibyśmy ją w Imperium Habsburgów, a skończyli w Królestwie Prus. Oczywiście to wszystko przy założeniu, że nie dalibyśmy się namówić na grzańca w pobliskiej karczmie, bo wtedy moglibyśmy skończyć i tę wycieczkę, i swoje życie zakopani gdzieś w pobliskich wydmach. Aż do XVI wieku te tereny, na których teraz się znajdujemy, były porośnięte przez nieprzebyte puszcze Osiecką i Starogrodzką. Pod koniec XVI wieku zaczęto lokować w nich wsie, które rozrastały się do małych miasteczek. W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy tymi osiedlami ludzkimi wytyczano trakty leśne. Jednym z takich traktów był mały trakt wołowy z Zerzenia przez Wiązowne aż do Kołbiegu. Pozostałości po tym trakcie możemy oglądać niedaleko i zaraz Wam je pokażę. Tak jak my mamy przy autostradach stacje benzynowe i parkingi, tak przy tamtych traktach w naturalny sposób powstawały karczmy, w których można było się zatrzymać, napoić konie, siebie też napoić, przy okazji coś zjeść. Jedna z takich karczm była tutaj niedaleko i z czasem zaczęto o niej mówić Zbójna Góra. W 1795 roku, gdy Polskę poćwiartowano na 3 nierówne połowy, Zbójna Góra stała się ważnym punktem na mapie, gdyż tuż koło niej przebiegała granica pomiędzy Imperium Habsburgów a Królestwem Prus. Po której stronie znalazła się ta karczma, do końca nie wiadomo. Pruska mapa pokazuje, że po austriackiej stronie, austriacka, że po pruskiej. Wygląda na to, że żadne z tych imperiów nie chciało się do niej przyznać. Mogło to być spowodowane złą sławą, którą okryta była Zbójna Góra. Na moment przerwę swoją opowieść o Zbójnej Górze, bo chciałem Wam pokazać tę drogę. Dzisiejsza ulica Podkowy w Warszawie, niczym nie wyróżniająca się wąska droga. No właśnie, a ma swoją historię. Stworzyli ją Niemcy w latach 40. jako drogę dojazdową do systemu umocnień i utwardzili ją ceglanym gruzem z ruin Warszawy. Stąd też potoczna nazwa tej drogi Czerwona Droga. Ilekroć będziecie nią jechać, pamiętajcie, że jeździcie po gruzach Warszawy. Legenda głosi, że miejscowy karczmarz zapraszał do siebie co bogatszych kupców jeżdżących tym traktem. Do miodu czy do piwa dosypywał trucizny, ciała następnie zakopywał w okolicznych wydmach, oczywiście przywłaszczając sobie przy tym towar. Stąd też ta wydma, na której w tej chwili jesteśmy, została nazwana Zbójną Górą, no a knajpa przejęła tą nazwę. No i niespodzianka, zamiast standardowych 2 kropek
Na szlaku będziemy mieli dzisiaj aż 3. Wszystko dzięki temu znakowi. Taka wypustka na znaku szlakowym oznacza odejście od szlaku głównego do jakiegoś ciekawego miejsca. No i właśnie teraz tam pójdziemy. Trochę się rozpadało, więc schowałem się pod wiatą. Odnoga Czarnego Szlaku doprowadza nas oczywiście nad Morskie Oko. Mały staw położony na terenie osiedla Aleksandrów. Sam Aleksandrów powstał pod koniec XVIII wieku i został zasiedlony przez osadników z Mecklenburgii i Pomorza. Pamiętacie ten cmentarz ewangelicki, który pokazywałem Wam w pierwszym odcinku Piaszczystej Perci? To jest właśnie pozostałość po pierwszej osadzie w Aleksandrowie. Niedaleko Morskiego Oka, tuż przy skrzyżowaniu ulic Napoleona Bonaparte i Zagórzańskiej, znajduje się taki oto zarośnięty kawałek terenu. Według legendy to tutaj właśnie znajdowała się knajpa, w której karczmarz mordował swoich gości. Zbliżamy się do początku ścieżki biegowej Falenica. Ta nazwa też jest myląca, gdyż cała ścieżka znajduje się na terenie Aleksandrowa, ale ja nie o tym. Ciekawi mnie, ile biegaczy, którzy zaczyna w tym miejscu swój trening, wie, że pobliską ulicą Przełęczy biegła granica pomiędzy Austrią i Prusami. Tu, gdzie jestem w tej chwili, była Austria, ale wystarczy przejść na drugą stronę i tutaj zaczynały się Prusy. No i znowu się udało. Kolejna kropka szlakowa namierzona. Szlak zaliczony. Ale zanim się z Wami pożegnam, pokażę Wam jeszcze jedno miejsce. Wydawać by się mogło, że spotkanie Pendolino na linii otwockiej jest niemożliwe, a tutaj niespodzianka. Każdy ma takie Pendolino, na jakie zasłużył. Ale żarty na bok, bo pizza i kawa tutaj są naprawdę w porządku. Budynki na peronie stacji w Falenicy są charakterystyczne dla całej linii otwockiej. Opowiadałem Wam już kiedyś o tym. Natomiast tylko w Falenicy zachował się oryginalny budynek stacyjny, który został wybudowany w 1900 roku. Znajdujący się za mną główny budynek stacji w Falenicy nie jest obecnie używany zgodnie z przeznaczeniem. Znajduje się w nim kinokawiarnia Stacja Falenica. Niestety teraz zamknięta z powodu pandemii. Natomiast co ciekawe, ten neon z napisem kino, który znajduje się na obecnym budynku dworca, oryginalnie był w kinie Pracha. Przy likwidacji kina Pracha ten neon został zabezpieczony i powieszony w Falenicy, gdzie służy do dzisiaj. I na tym ośnieżonym skwerze przy stacji w Falenicy kończymy naszą dzisiejszą wycieczkę. Do zobaczenia na następnym szlaku.